Dzień dobry. Kilka osób poprosiło mnie o to, aby nagrać szczegółowy film dotyczący całego mojego sprzętu do spania, czyli namiotu, materaca, śpiwora, poduszki i tej wkładki. Dlatego dzisiaj jestem znów w pięknym miejscu i nagrywam dla Was ten odcinek. Zapraszam. Pomyślałem, że najlepszą opcją na nagranie takiego filmu będzie po prostu wyjechanie gdzieś do miejsca, w którym mogę cały ten sprzęt rozłożyć, rozbić namiot, rozpakować śpiwór, materac, napompować. Tak też zrobiłem. Jestem nad pięknym jeziorkiem. Rozbiję się dla Was. Brzmi to dwuznacznie, ale tak, rozłożę cały sprzęt. Jest troszkę wilgotno dzisiaj. Oświetlenie jest dość zmienne, ponieważ słońce jest za chmurami. Raz będzie jaśniej, raz będzie ciemniej, ale myślę, że w zupełności to Wam wystarczy. Ja spróbuję opisać każdy z tych elementów najdokładniej jak się tylko da, ale jeśli stwierdzicie, że jeszcze jest za mało informacji, to już po prostu napiszcie w komentarzach. Ja odpowiadam zawsze na wszystkie komentarze, więc odpowiem na każdy, żeby doprecyzować, jeżeli czegoś tutaj nie powiem. Zacznę rozkładanie, rozbijanie od podłogi do namiotu. Oczywiście, żeby tę podłogę przymocować do ziemi, z pokrowca od namiotu wyciągnę szpilki. Oczywiście jesteście pewnie przyzwyczajeni do lekkiego chaosu w moim gadaniu, więc myślę, że nie będzie problemu, że będę trochę tak skakał. W pokrowcu z namiotem mamy szpilki. To są takie szpilki bardzo lekkie, nie wiem czy to jest aluminium, czy jakieś inne tworzywo. Jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10 szpilek. Takich czerwonych. Ja sobie wezmę 4 i rozłożę sobie podłogę. Podłoga jest tak skonstruowana, że razem z nią jest od razu pokrowiec. To jest podłoga z pokrowcem w jednym. Oczywiście można ją rozbić dowolną stroną, ale zawsze najlepiej to robić zawsze tą samą brudną stroną do dołu. Mam nadzieję, że to będzie wszystko dobrze widać. Nie trzeba jakoś głęboko wbijać tych szpilek. Całkiem nieźle trzymają. Tutaj trzeba uważać, bo w Norwegii niestety jest wiele przestrzeni, które mają pod ziemią, pod trawą jakieś kamienie, jakiś żwir i może być ciężko z wbiciem tych szpilek. Tutaj na dole, na ekranie będę Wam umieszczał dane techniczne dotyczące poszczególnych elementów. Teraz na ekranie widzicie, ile waży sama podłoga. Tak jak mówiłem, ona nie jest w komplecie. Trzeba ją dokupić. Nie jest niezbędna. Dobra, zdejmę tą kurtkę. Będzie mi może troszeczkę wygodniej. Ta podłoga nie jest niezbędna, ale robi dużo dobrego, ponieważ izoluje nas od tej pierwszej wilgoci, od pierwszego brudu. Jest do dokupienia osobno, ale warto. Druga rzecz w namiocie to jest sypialnia, czyli to wnętrze namiotu i ono waży tyle. Tutaj widzicie, ile dokładnie waży. Jest bardzo lekkie to wnętrze. Tutaj mamy z dwóch stron końcówki o różnych kolorach. Z jednej strony są czerwone, a z drugiej strony są szare. Dlatego, że sypialnia ma wejścia w tę samą stronę. I tropik oczywiście musi być w odpowiednią stronę też zamontowany. Gdyby te wejścia były naprzemienne, no to wiadomo, że tropik można byłoby obracać o 180 stopni i nie robiłoby to nam żadnego problemu. W tym przypadku trzeba faktycznie tego pilnować. O, dzisiaj wieje, więc będzie o tyle ciekawie, że trzeba będzie sobie z tym wiatrem poradzić. Tutaj oczko, oczywiście jak się człowiekowi spieszy na kempingu albo na przykład podczas deszczu, to rozkładanie idzie bardzo, bardzo szybko. W tej chwili ja nie będę się spieszył, bo chciałbym Wam dokładnie pokazać te wszystkie elementy. Tak, i jeszcze 4. Ok. I tu już po założeniu na te szpilki lekko sobie dociągamy, aby sypialnia była dobrze rozpięta. No i w tej chwili już mamy cały ten dół przymocowany. Kolejną rzeczą, która jest w pokrowcu, jest szkielet. I on jest jako jedna całość. Rozkłada się to bardzo prosto. Dopinamy sobie te rureczki. W środku są gumki.
takie gumki, które zapobiegają pogubieniu się tych rurek. I tu po środku jest poprzeczka. Wpinamy sobie tu i tu. Tu. I teraz zobaczcie. Wiele osób na filmach na YouTubie podpina ten namiot, mając poprzeczkę z dołu. I to jest błąd. Ona powinna być z góry. Wtedy jest napięcie tego namiotu zdecydowanie większe i jest bardziej odporny na wiatr. I teraz sobie dopinamy takie plastikowe haczyki. 2 tutaj, 2 do góry i to samo z drugiej strony. 2 tu, 2 do góry i wszystko. I w ten sposób mamy całą sypialnię rozłożoną, przygotowaną. Ona jest w tej chwili już gotowa, można sobie do niej wejść. No i załóżmy, że wiemy, że śpimy w ciepłym klimacie albo wiemy, że nie będzie padał deszcz, to na dobrą sprawę możemy sobie spać w takiej formie. Ja zaraz odepnę aparat i pokażę Wam to z bliska. Tutaj macie te klipsiki. Tu mamy w ten sposób to rozwiązane. Drzwi. No dobrze, więc sypialnię mamy gotową. Możemy wejść i spać, jeżeli nie pada i jest ciepło. Teraz, zanim rozłożę tropik, pierwszą rzeczą dla mnie najważniejszą w spaniu jest ciepły śpiwór. Ten śpiwór, o którym mówiłem, Pajak Radical 4Z w rozmiarze long, który waży tyle, ile tutaj macie na ekranie, ma temperaturę komfortu, czyli tę temperaturę dla kobiet do -1 stopnia Celsjusza, a temperaturę limitu, czyli tą dla nas, dla facetów, ma do -7 i ekstremum temperatury -25, na to nie patrzymy. To jest śpiwór puchowy, bardzo, bardzo lekki, bardzo, bardzo ciepły, mały. Moim zdaniem warto. Z tego co wiem, to on chyba ma dożywotnią gwarancję. Tak mi się wydaje. Ja go rozwinę i położę go na górze namiotu, żeby on się rozprężył, ponieważ tak jak widzicie, on jest takiej wielkości. Oczywiście jeszcze można go skompresować. Przy okazji się trochę przewietrzy. W domu mam do niego, w komplecie zresztą, do niego jest taki worek do przechowywania, ponieważ tutaj przymocowany na sznurku na stałe jest worek kompresyjny do podróży, ale jak wyjeżdżamy, jak wracamy do domu, to warto jest go rozprężyć, ponieważ to jest puch. Jeżeli będziemy za bardzo go ściskać, jeżeli on byłby przechowywany w ścisku, to ten puch po prostu się pozgniata i straci swoje właściwości. Dlatego razem z nim w komplecie jest worek do przechowywania. Do jakiej wielkości, nie wiem do jakiej pojemności on się powiększa. Dobra, wrzucimy go, ale już teraz widać, zobaczcie, jak go spróbuję złożyć. Zobaczcie, jaki on już jest duży. On się rozpręża, on tak z 5 minut potrzebuje do tego, aby się rozprężyć. Dobra, ja go wrzucę na razie tutaj, żeby się rozprężał w spokoju. Kolejnym elementem w zestawie do spania jest materac. To jest materac, nie mata, jak błędnie mówiłem, z przyzwyczajenia, nie wiem dlaczego, który razem w komplecie ma taki worek, zaraz Wam pokażę. Razem też jest taki zestaw naprawczy z łatkami, jakimiś, tak jakby coś się przedziurawiło, to można to zakleić. I teraz zobaczcie, to jest taki worek, którym pompujemy ten materac, żeby nie wdmuchiwać, żeby nie pompować go ustami i nie wdmuchiwać do niego wilgoci, ponieważ wnętrze mogłoby nam zapleśnieć. Oczywiście ja teraz robię to wszystko powoli, tak żeby się zmieścić w kadrze, bo inaczej, no to inaczej bym to pompował normalnie, żeby mieć większą przestrzeń, większy dostęp do wdmuchiwania powietrza, tak? Jeżeli wieje, to możemy ustawić ten worek tak, żeby nam wiatr wdmuchnął. Ale wystarczy robić tak, jakbyśmy zdmuchiwali świeczkę i ten worek się napełnia. Zaworek jest jednokierunkowy, więc nie musicie się martwić, że między wdmuchiwaniem powietrza będzie uciekać.
O, teraz się ładnie nabrało. Ok. Git. I materac jest napompowany. Tak to wygląda. Tutaj w komplecie były takie naklejeczki z rzepem, nie wiem jak to się nazywa, ponieważ poduszka Sea to Summit ma też ten sam system i można ją przyczepić do tego. Ja zresztą za chwilkę Wam pokażę. Ok, wrzucamy sobie ten materac do środka. No dobra, i teraz przejdziemy sobie bliżej do namiotu. Zostały nam jeszcze dwa elementy zestawu do spania. Poduszka, ona jest malutka, Aeros Pillow Premium Regular. Jakby była większa, to bym nie płakał. Ale ta też jest ok. Do niej niestety nie ma worka. Ok. I można ją napompować tak na maksa, ale ja sobie zawsze zostawiam trochę luzu. I teraz zobaczcie, te rzepy, które tutaj są, po prostu przyciskamy i to się już trzyma. Tak? Lepiej lub gorzej. Tak. Oczywiście, jakbyśmy tak robili, to może ona się odczepi, ale chodzi o to, żeby podczas spania po prostu nie uciekała nam na boki, a dzięki temu trzyma się idealnie. Właśnie, wracając do śpiwora. Powiem Wam, że ja się nigdy nie przyglądałem, co ten śpiwór ma takiego, ale ma jakąś kieszeń w środku tutaj, taką zapinaną. Informacja o gęsim puchu, kaptur, zaciągany kaptur oczywiście, zapinane wnętrze, że jeżeli sobie zaciągniemy zameczkiem do samej góry, to możemy tak zaciągnąć, że sama twarz nam wystaje. To już przy takich ekstremalnych temperaturach, kiedy jest naprawdę bardzo zimno i no, musimy być mocno odizolowani od otoczenia, to wtedy można się tak dopiąć. Tu jest jeszcze takie zapinanie. Zamek chodzi spoko, wnętrze jest bardzo przyjemne. O, zobaczcie, jakie to już jest grube, no nie? Jak to już się rozprężyło. I ostatnia rzecz to jest liner, też Sea to Summit. Nie wiem, co to jest za materiał. To jest taki delikatny, lekko przezroczysty materiał. Nie wiem jak to opisać. Jest to bardzo delikatne, z przedłużoną jedną częścią z góry, także można położyć tutaj głowę, ale ogólnie jest to taki jakby kokonik, w który się wchodzi. Naprawdę nie wiem jak to opisać. Taka mumia trochę jak śpiwór. I to się wkłada do śpiwora i my wchodzimy w to. I śpiwór zapinamy. To ma powiększać i faktycznie powiększa, podnosi komfort termiczny o ileś stopni. Niby te marketingowe bzdety mówią o tym, że w przypadku tego to podnosi, nie wiem, o kilkanaście chyba nawet stopni. Nie mam pojęcia, nie mierzyłem tego, nie da się tego zmierzyć. Właśnie to jest to w marketingu, że często mówią o rzeczach, których nie da się sprawdzić. Można to zrobić laboratoryjnie, ale wiadomo jak to testy laboratoryjne. W codziennym życiu każdy ma inne odczucie ciepła, zimna, więc dla jednych to coś da, dla innych nic nie da, więc ja to traktuję wyłącznie jako izolację przed poceniem się. Jak moje ciało się poci w nocy podczas spania, to żeby to wchłaniało, żeby to nie wsiąkało w śpiwór, ponieważ z racji tego, że to jest śpiwór puchowy, jak on się zabrudzi, to zacznie śmierdzieć. A też śpiwora puchowego nie powinno się chyba zbyt często prać, ponieważ ten puch będzie tracił. Oczywiście są jakieś metody, zalecenia, jak to robić, ale wydaje mi się, że lepiej prać rzadziej i dbać o ten śpiwór, czyli przechowywać go niesprężonym, nie brudzić go od środka, dlatego jest ten liner. Namiot w środku, zobaczcie, z obu stron w namiocie są takie kieszonki, malutkie, ale zawsze zmieści się na przykład taka torba od materaca, czy od poduszki, czy od tego, gdzie jest ta torba od linera, tutaj, czy od tego linera. Tu mamy takie oczka, można sobie przewiesić na przykład sznurek w jedną bądź w drugą stronę. Tak? Mamy z 4 stron takie oczka, więc można przewiesić sznurek i sobie ewentualnie
suszyć. Całość w środku jest bardzo duża. Ja zawsze śpię w poprzek. Pokażę Wam to z zewnątrz. Ja zawsze śpię tak w tę stronę. I tutaj mam przestrzeń wewnątrz. Tu mam dużą przestrzeń wewnątrz. I jeszcze tutaj pod tropikiem, w przedsionkach z obu stron. Ale to jak rozbiję tropik, jak rozłożę tropik, to zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. No dobrze, to ostatnią rzeczą, która zostaje, narzucenie tropiku. To jest tropik. Tak jak mówiłem, te rzeczy po zwinięciu są wielkości takiej kulki. One się mieszczą w obu dłoniach na upartego. On waży tyle, sam tropik. Cały namiot ze wszystkimi elementami waży tyle. Jak dodacie sobie jeszcze wagę podłogi, to waży tyle. Tam mam szare paski od namiotu, tu mam czerwone. Tutaj mamy te czerwone końcóweczki. Tu z drugiej strony mamy szare. Ok. I tu jeszcze pod spodem, jak rozepniemy sobie wejścia, to mamy oczka takie na tę poprzeczkę. Z drugiej strony jest dokładnie to samo. To jest odbicie lustrzane. Ten namiot jest symetryczny, więc to, co widać z jednej strony, jest dokładnie tak samo rozwiązane ze strony drugiej. I namiot jest wstępnie rozłożony. On jest namiotem samonośnym. Mógłbym teraz odpiąć szpilki i on się nie zawali. Będzie stał. Dzięki temu możecie go rozbić pod jakąś wiatą. Nie musicie w ogóle wbijać szpilek. Możecie sobie postawić na szkielecie sypialnię, nawet z tropikiem. Naciągniemy go sobie na szpilkach. Ile jeszcze będę potrzebował szpilek? Szpilek jest 10. Nie potrzeba rozpinać wszystkich. Ja wezmę wszystkie, żeby Wam pokazać, do czego one mogą służyć. Najpierw sobie naciągniemy i z drugiej strony to samo. I teraz możemy sobie dociągnąć z każdej strony paseczki, żeby było sprężyście. Z obu stron namiot posiada takie okienka, takie wywietrzniki. Pyk. Z drugiej strony jest to samo. W przypadku dużego wiatru tu mamy jeszcze odciągi, czyli zostają nam 4 szpilki. Ten odciąg z tej strony i bliźniaczy z drugiej strony i odciąg tutaj i bliźniaczy z drugiej strony. W momencie, kiedy jest duży wiatr, faktycznie bardzo się to przydaje. Jak mniej więcej wygląda ta przestrzeń, w której ja praktycznie chowam kufer, buty, ciuchy motocyklowe. Zobaczcie. Tutaj pod tym tropikiem jest przestrzeni bardzo dużo, w takim trójkącie. I po drugiej stronie pokażę Wam przy zamkniętym, jak to wygląda. No jest tego sporo. Ja tutaj mieszczę buty, kufer, ten centralny, torbę Givi czarną, ciuchy motocyklowe. W środku, wewnątrz jest kask, tankbag, wszystko, co jest mi potrzebne. Praktycznie wszystko jest pod namiotem, więc w razie jakby padało, to wolę to mieć ze sobą. Cały namiot jest spakowany do takiej torby, w której jest druga torba, mniejsza, na cały szkielet i torebeczka na szpilki. Namiot jest oczywiście wodoodporny. Nie znam tych parametrów, nie wiem na ile tych milimetrów słupa wody na centymetr kwadratowy, czy jakoś tak. Możecie sobie to sprawdzić. To jest namiot MSR Haba NX2, czyli dwuosobowy namiot. Dlaczego kupiłem namiot dwuosobowy, a nie jednoosobowy? Ze względu na to, że różnica w cenie była niewielka. Różnica w wadze też była bardzo niewielka, ale różnica w przestrzeni plus wielkość przedsionków z obu stron przemawiała za tym, żeby kupić ten namiot większy. Ponieważ jeżdżąc na motocyklu
zdecydowanie wolę mieć przestrzeń właśnie w przedsionkach i wewnątrz, żeby nie cisnąć się, nie kręcić. Wiecie, ja mam 1,83 m wzrostu, no chciałem tej przestrzeni mieć trochę więcej. Może to jest kaprys, nie wiem. W każdym razie jest mi w tym bardzo dobrze. Co do śpiwora. Śpiwór wybrałem w rozmiarze long, ponieważ regular jest przeznaczony na wzrost maksymalnie 183 cm, czyli tyle, ile ja mam. Ale w sytuacji ekstremalnej, kiedy musiałbym faktycznie wejść do kaptura, zaciągnąć się, byłoby trochę za ciasna. Wiecie, sam śpiwór nie grzeje, on nie produkuje ciepła. On tylko zatrzymuje nagrzane powietrze, które emituje nasze ciało. Więc im więcej tej przestrzeni, może nawet nie do końca im więcej, bo jeżeli tej przestrzeni jest za dużo, to powietrze też się nie zdąży nagrzać. To musi być optymalnie dobrane. Więc gdyby tego było za mało, gdybym ja głową i stopami dociskał do brzegów, to niestety by mi te części ciała marzły. A w tej chwili jest super. Co do materaca, to ma on ten współczynnik R value na poziomie 3,1 chyba. To się przekłada na to, że nadaje się bardziej do takich, a nie innych pór roku, czyli on ma dobrą izolację, więc mocno izoluje. Nie jest to raczej materac przeznaczony na zimę, bo te zimowe mają chyba 4, czy ponad 4, czy nawet jeszcze więcej. Na moje potrzeby jest git. Jeszcze co do namiotu, to nie jest namiot na zimę, ponieważ te zimowe namioty, one mają tropik obniżony chyba do samej ziemi, tak żeby wiatr zimny i śnieg się nie dostawały pod namiot, więc myślę, że raczej wiosna, lato, jesień. Jeśli chodzi o kondensację pary, bo bym o tym zapomniał, to jest bardzo istotne, bo powiedziałem o przestrzeni, że jest bardzo duży, można w nim spokojnie siedzieć przy moim wzroście, bardzo pakowny, jest ciepłym namiotem, a jednocześnie nie ma tej kondensacji pary. W optymalnych warunkach, kiedy nie jestem w jakiejś dolinie, w której jest po prostu tyle wilgoci na ziemi, że ta sama wilgoć, która paruje z gleby, osadza się pod tropikiem. Jeżeli jestem w sytuacji takiej optymalnej, w której nie ma takich warunków, to powiem Wam, że przy otwartych wywiecznikach z przodu i z tyłu w namiocie jest ciepło, a rano tropik od dołu jest suchy. Niektórzy gdzieś w internecie pisali, że u nich się skrapla. Nie mam pojęcia. Myślę, że to wszystko zależy głównie od warunków atmosferycznych, w których jesteśmy i właśnie tego, czy wilgoć paruje, czy nie. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta moja spontaniczna opowiastka o całym moim sprzęcie. Wiem, że to nie jest sprzęt tani, który posiadam i którego używam, ale jak wspominałem na wcześniejszym filmie, ja używam tego sprzętu do różnych aktywności, między innymi rowerowych, trekkingowych, dlatego dla mnie bardzo jest istotne, aby sprzęt, który posiadam, nie wymagał mnożenia. Tak, żebym nie musiał mieć 5 namiotów, 3 śpiworów i tak dalej. Tylko żeby to wszystko było z kategorii ultralight. To było dla mnie bardzo istotne, żeby było lekkie, małe, żeby pakowało się w nawet najmniejsze torby rowerowe. No i dlatego wybrałem właśnie to. Oczywiście mam cały czas w domu namiot Fjord Nansena Sierra 2 chyba. Sierra 2 albo Sierra 3, nie, Sierra 2 Comfort, który cały czas jest sprawny, ale jest ponad 2 razy cięższy i no sporo większy. Sporo większy, a jeśli chodzi o przestrzeń, chyba jest trochę mniejszy niż ten namiot. Na pewno jest niższy i się mniej wygodnie siedzi. Mam również od nich też śpiwór syntetyczny Hamar XL, który też jest do użytku. Jest dużo większy, jest 4-krotnie większy od tego puchowego, który posiadam, no ale też był wielokrotnie tańszy. Ale będę go również używał, jak najbardziej. Jeżeli będę wybierał się w jakąś porę deszczową i gdzie będę wiedział, że jest kiepska pogoda, dużo wilgoci, to na pewno wezmę tamten śpiwór, nie ten. Jeśli coś jeszcze byście chcieli wiedzieć, to po prostu napiszcie i ja odpiszę w komentarzach, żeby już więcej tego nie nagrywać. Mam w planach nagranie jeszcze, bo też kilka osób mnie o to prosiło, informacja szczegółowa na temat kilku elementów z mojej kuchni, a głównie chodzi o palnik, o chiński palnik z AliExpress, który kupiłem za 30 albo 40 zł, który działa do tej pory, który raz miał taką zwiechę, ale to na samym początku i po naprawie działa. Ale to myślę, że za jakiś czas nagram. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i dobrej nocy.
I pamiętajcie, leave no trace, czyli nie zostawiajcie po sobie śladów.